Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne drożdżówki z dżemem. Pokażę krok po kroku, nawet dla osób, które nigdy nie piekły nic. Będzie to proste pieczenie, także gwarantować oczywiście nie mogę, ale jestem prawie przekonany, że drożdżówki wyjdą każdemu, bo przepis jest bardzo prosty, a ciasto naprawdę przepyszne. Nie będą to takie profesjonalne drożdżówki jak z takiej cukierni, znaczy nie będą one tak wyglądać, bo smakować będą, ale jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, żeby upiec coś takiego, to zapraszam i zabierajmy się do pieczenia. Zaczynamy od aktywowania drożdży. Mleko powinno mieć temperaturę około 305 stopni. Do tego dodajemy drożdże, 7 gramów suchych i cukier. Cukru jest 50 gramów. Ja wszystkie składniki podam w opisie, także te w opisie będą dobre. Nawet jakbym się tutaj pomylił, bo czasami się mylę i potem są nieporozumienia, także w opisie wszystkie składniki i proporcje są prawidłowe. Do tego dodajemy jedno jajko. Jajko też powinno mieć temperaturę pokojową. Nie może to wszystko być za gorące, ale po prostu, żeby było ciepłe. To nie musi być 35 stopni mleka. Jak będzie 25 stopni mleka, też będzie dobrze. No mi zależy tutaj akurat, żeby zrobić to szybko, bo akurat muszę wyjść gdzieś wieczorem i mam 3 godziny na wszystko. Dodaję mąkę. Mąka jest typ 450. I na wolnych obrotach mieszamy wszystko. Niech spokojnie na spokojnie niech się to wszystko wymiesza i zobaczcie, po jakiejś minucie, ja przyspieszyłem trochę te obrady, zobaczcie, to ciasto nie ma w ogóle takiej konsystencji, tam nie ma jeszcze wyrobionego glutenu, ono się tak nie ciągnie. Po 5 minutach już wygląda całkiem inaczej, dodałem sól i jeszcze wyrabiałem przez kolejne 3 minuty, kolejne 5 minut i po 5 minutach ono już jest takie ładne, ono jest takie ciągnące się, to widać, że to ciasto już ma wypracowany gluten i dodałem masło. Zobaczcie, ciasto powinno wyglądać właśnie tak, ono się nie klei, znaczy troszkę się zawsze będzie kleić, ale nie klei się raczej do rąk. I ono można z niego zrobić tak zwane okno, czyli jeżeli rozciągniemy to ciasto, to przez nie będzie widać słońce. Czy też przez okno, po prostu jak to rozciągniemy. No i jeszcze wyrabiam przez jakieś 2 minuty i ciasto jest gotowe do wyrośnięcia. Przekładam to do innej miski, dlatego że nagrzałem sobie piekarnik do temperatury 35 stopni. Chcę, żeby mi to szybko wyrosło. Oczywiście, gdybyśmy ten proces wydłużyli, nawet gdybyśmy dali to do lodówki na noc, nastąpiłaby fermentacja, te bułki byłyby jeszcze lepsze. Ale tak jak ja mówiłem, ja nie mam czasu dzisiaj, po prostu chcę to zrobić szybko, ale one i tak są przepyszne. Uwierzcie mi, to ciasto robiłem już wielokrotnie i bułki wychodzą naprawdę dobre. Albo tak jak zawsze mówię, nie wierzcie, tylko upieczcie. Przekładam to do miski i z tego będę chciał zrobić taką kulkę. Zobaczcie, jak to ciasto ono się tak ładnie ciągnie, czyli ono ma dobrze wyrobiony gluten. Dzięki temu później podczas pieczenia ono tak ładnie będzie takie pulchne. I zobaczcie, teraz nawet nie namoczyłem rąk wodą, bo jeżeli namoczymy ręce wodą, to ciasto się nie przykleja. A zobaczcie, ono się nie przykleja już, jest takie ładne, gładkie, czy tam troszkę się przykleja, ale to dosłownie troszkę. To nie jest tak, że wszystko zostaje na rękach. I na górze zrobiła się taka gładka powierzchnia i o to nam chodzi. Zostawiamy, aż wyrośnie dwukrotnie. Ile to czasu zajmie? No mi zajęło 45 minut około.
Jeżeli jest zimniej w kuchni, może zająć nawet do 2 godzin i popatrzcie, no nawet więcej, jak 2 razy wyrosło. Jest przepiękne, jest takie pulchne. I teraz na stolnicę, czy też do deskę do krojenia, ja akurat mam deskę do krojenia, akurat jest tej wielkości, wielkości, że muszę cały rozwałkować, żeby bułki były. Przepraszam, że akurat dobrze bułki wychodzą. Tak sobie zawinę z 2 razy i będę chciał, żeby stworzyć taki prostokąt. Jeżeli się przykleja delikatnie, można podsypać mąką. Nie podsypujemy za dużo, no bo nie chcemy, żeby to ciasto było, żeby ono miało za dużo mąki, bo wtedy te bułki będą, no nie będą takie, jakie chcemy. Jednak ciasto musi mieć dużo wody, czy też w tym przypadku mleka, no ale w mleku też jest woda, prawda? Więc musi mieć dużo wody i ono jest wtedy tak rośnie, tak pulchnie. Jeżeli ma mało wody, no to ono jest takie suche i za chwilę, na drugi dzień ono już będzie nie do jedzenia. Te bułki na drugi dzień ciągle, no oczywiście nie są aż tak dobre jak na pierwszy, ale ciągle będą dobre. Chcę zrobić właśnie, rozwałkować na prawie całą powierzchnię tego. To jest chyba 50 cm na 40, coś takiego, coś w tym stylu. No ale po prostu no, ma być cienka warstwa. Nie za cienka, no bo ona będzie pękać, ale ma być cienka warstwa, żeby później można było rozprowadzić dżem i to zwinąć. Najlepszy jest dżem. Ja użyłem marmolady, dlatego że akurat tą marmoladę mam w kuchni. Chciałem do czegoś użyć, ale tego później nie zrobiłem i został mi duży słoik marmolady. Dżem jest bardziej taki gęsty. On po prostu lepiej przywrze do tego i on można go dać więcej, można powiedzieć. No marmolada, ona jest taka, no zobaczcie, taka bardzo płynna i dzięki temu będzie wyciekać, ale nie szkodzi. Nawet jak wycieka, ciągle te bułki będą dobre. Także może będzie wyglądać, że to jest taki bałagan, że tak brzydko wygląda, ale nie szkodzi, naprawdę. No jeżeli to przeszkadza, no to tego ciasta nie można piec, bo to jednak ten dżem czy to marmolada zawsze wycieknie. Jeżeli ma być go odpowiednio dużo. Ta marmolada jest z truskawkami, to są całe owoce, no też raczej nie powinny być, ale nie szkodzi. No i zobaczcie, teraz to tak ładnie zwinę, to mi się nie przykleja już za bardzo do tego drewna, do tej deski. Troszeczkę, jeżeli się przykleja, to można tym skrobakiem odkleić, ale tak jak mówię, no unikamy tej mąki, żeby tej mąki za dużo nie było. No i tak jak widzicie, ta marmolada mi tak trochę odpływa. To na wideo nie będę pokazywał, ale troszkę zbiorę ją. I chcemy, żeby tak w miarę, żeby to tak w miarę było ściśnięte, żeby to nie było takie rozchodzące się. No to tą część po prostu jest jej za dużo. I za bardzo płynna. Dżem byłby idealny. No ja zrobiłem z marmoladą, no ale tak jak mówię, nie szkodzi. Zasada, wszystko robi się tak samo. O, zobaczcie. Można to. Tak troszeczkę musiałem zebrać, ale nie dużo. Na końcu tak dobrze jest tak, żeby to po prostu się zespoiło, żeby to się nie rozchodziło. I teraz będziemy dzielić te bułki na 12 części, czyli na pół i każdą część później jeszcze na 6. Ja to robię nożem. Wiem, że to można robić nitkami, ale dla mnie za dużo roboty troszkę, za dużo bawienia się. Nawet jak się troszkę spłaszczy, to później można wrócić. O. W ten sposób, czyli na pół, jeszcze na pół i te połówki na 3 części. I zaraz będę robił te charakterystyczne takie bułki. Będę robił tą końcówką łyżki. O, w ten sposób. Przygniatając je
Tutaj akurat przy pierwszej się ta łyżka mi przykleja i to może tak nie wychodzi aż tak bardzo, ale ja później ją poprawię. Za chwilę, jak ona będzie pobrudzona, tak w cudzysłowie pobrudzona oczywiście w dżemie, to ona się przyklejać nie będzie. No możemy posmarować masłem, też się nie będzie przyklejać, no ale no, nie masz takiej potrzeby. Te bułki, one nie są przepiękne, to nie są takie bułki sklepowe z maszyny, czy też nawet jeżeli to robi jakiś już doświadczony piekarz, no bo te bułki piekę raz na jakiś czas, więc tutaj trudno, żeby to doświadczenie nabrać w tym, żeby to wyglądało tak ładnie. No ale to są takie bułki domowe. Jak nasze babcie piekły, to też nie było tak aż bardzo idealnie. One wyglądają tak jak takie domowe bułki. Przykrywam to folią i ja troszkę przyspieszyłem. Mogłem trochę dłużej poczekać. Poczekałem jakieś 20 minut, no tak 40 minut mogło być, no ale też bym się nie wyrobił. Ale ciągle, jak widać, one urosły dosyć ładnie. Mogły troszkę jeszcze bardziej urosnąć. I teraz smaruję jajkiem, jedno jajko i jakaś łyżka, około łyżki mleka. No i zobaczcie, piekłem do koloru, nie patrzę się na czas, w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem, ale może być góra-dół. Nie ma za bardzo znaczenia. I teraz trzeba polukrować. Lukier się robi bardzo prosto. Wsypuje się kilka łyżek cukru pudru i do tego można dodać albo cytrynę, a niestety nie miałem cytryny, więc dodałem zwykłej wody i też jest dobre. Drożdżówki upieczone. Teraz czas, żeby spróbować. Troszeczkę się posklejały, no ale to nic takiego. Nawet dobrze, bo ja lubię, jak tak trochę się, tak dżemu się wyleje i trochę tak się przypiecze. Eleganckie. Wyglądają bardzo ładnie. Teraz przełamię, zobaczymy, jak one w środku wyglądają. Zobaczcie, w środku ciasto przepiękne, mięciutkie, a w smaku po prostu rewelacja, jak ze sklepiku szkolnego. Nie są za słodkie, bo tego dżemu dużo nie dałem. Dżem jest lekko kwaskowaty. Lukier już zrobiłem bez cytryny, żeby nie było za bardzo kwaskowate. Oczywiście lukru można nie dawać, natomiast ciasto rewelacja. Polecam. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.